Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Alfy Romeo Giulia Tributo Italiano. A Tributo Italiano to nowa seria specjalna dla wszystkich obecnych nowych modeli Alfy Romeo, czyli dla Stelvio, Tonale oraz właśnie Giulii. Seria ta charakteryzuje się flagą włoską na lusterkach, czarnym dachem, ciemnymi felgami, ciemnym grillem, który w Alfach nazywa się Scudetto, oraz na czerwonych wstawkach na fotelach i desce rozdzielczej. I za to wszystko płacimy dodatkowe 17 000 złotych, ponieważ Giulia Tributo Italiano startuje od 275 000 złotych, a niższe wyposażenie, Veloce, kosztuje 258 000 złotych. Ale żeby być precyzyjnym, to różnica jest mniejsza, bo odmiana Tributo Italiano posiada również audio Harman Kardon, które swoją drogą nawet dobrze gra, i które dodatkowo dla Veloce jest w pakiecie razem z deską obszytą skórą i taki pakiet kosztuje 13 500 złotych. Czyli realna dopłata do Tributo Italiano to 3500 złotych. I tak naprawdę w tym momencie powinienem skończyć test, bowiem innych różnic pomiędzy Tributo Italiano a zwykłymi wersjami nie ma. Ten sam silnik, ta sama skrzynia biegów, te same włoskie emocje. Test Giulii po odświeżeniu już był na moim kanale, więc teraz pożegnam się z tymi, którzy nie chcą dalej oglądać, a resztę zapraszam do oglądania reszty testu. Cześć! I ponownie, cześć! Dla tych, którzy zostali. Testowana Giulia to model 2024, czyli już po drugim odświeżeniu. Odświeżeniu, które było świetne, ale moim zdaniem o kilka lat spóźniony. Bowiem w tym odświeżeniu auto dostało m.in. wreszcie w pełni LEDowe światła z przodu, które wyglądają fenomenalnie i wreszcie również fenomenalnie świecą. Tylko tak jak mówię, to jest element wyposażenia, który konkurencja ma od wielu lat, ale Włosi nigdy się nie śpieszyli. I Włosi zawsze potrafili stworzyć piękne samochody. No popatrzcie na Giulię. Czyż nie jest piękna? Ta linia, te detale, proporcje, no wszystko to jest piękne. Jedyne co bym zmienił, to pewnie opony dało nieco większym naciągu albo felgi o innym osadzeniu, bo widać, że te ranty tutaj będą szybko zniszczone. Aha, i na niemal wszystkich kołach pojawił się rdzawy nalot w okolicach piasty, co moim zdaniem nie powinno mieć miejsca i to jest wada. Ale same felgi są piękne. Warto też dodać, że Giulia to sedan segmentu D, czyli konkurent takich samochodów jak Audi A4, BMW Serii 3 czy Mercedes klasy C. Z tym, że Giulia jest najmniejsza z tych wszystkich aut, bo jej długość to 4643 mm, szerokość to 2024, a wysokość to 1450. Rozstaw osi to 2820 mm. A to oznacza, że Giulia jest krótsza od BMW o 6 cm, od Audi o 8, od Mercedesa aż o 11 cm. I to niestety czuć, chociaż nie w przypadku bagażnika. Kufer w Julce ma 480 litrów, czyli tyle samo co w BMW, a więcej niż na przykład w dużo dłuższym Mercedesie, bo tam jest 455 litrów. I jak wywalimy ten styropian z bagażnika, to będziemy mieli tutaj jeszcze dodatkowy schowek. Miło, że oparcia kładziemy z poziomu bagażnika, jednak trzeba mieć naprawdę długie ręce, żeby pchnąć te fotele, a nie miło, że góra bagażnika ma gołą blachę. Ale niestety w tej klasie to standard. Nikt z konkurencji nie ma tego obitego. Wskakujemy więc na tył. No i tu niestety się nie mieszczę, a mam 186 cm wzrostu. O ile na nogi mam parę centymetrów wolnej przestrzeni, tak głową dotykam dachu. I to co ciekawe, nie mam szklanego dachu. Jest za to podłokietnik z 2 miejscami na poje, są oddzielne nawiewy, złącza USB i niestety bardzo wysoki tunel środkowy. Tutaj z tyłu wygodnie siądą tylko 2 dorosłe osoby. Wskakujemy więc do przodu, gdzie witają nas bardzo wygodne fotele o niezłym trzymaniu bocznym. Fotel jest w pełni elektryczny, a kierownica manualna. I w Giulii możemy naprawdę siedzieć nisko, co ja akurat bardzo lubię. Czujemy się w jakimś takim sportowym samochodzie. A, i co ważne, nawet podstawowa Giulia ma elektryczne fotele i to dla kierowcy oraz dla pasażera. Pora więc na deskę rozdzielczą. Na deskę, która jest świetna. Bo jak na dzisiejsze standardy jest taka normalna. Co prawda odświeżona Giulia ma już tylko cyfrowe zegary, ale mają one w miarę ładne motywy, a nie jakieś komputerowe. Chociaż te analogowe zegary, które były przed liftem, naprawdę były świetne. No ale i tak, przyznacie, że deska jest ładna, prosta, ekran nie wystaje poza deskę, jest ładnie wkomponowany, a do tego mamy fizyczne przyciski od klimy czy audio oraz prawie nie ma piano black. No brawo! To co mnie zdziwiło, to główny system nadal jest stary, to znaczy w Tonale, czyli małym nowym SUV-ie od Alfy, jest już nowszy system, a tutaj jest stary. Stary i mało jary, bo nieco klatkuje, a i grafiki już nieco trącą myszką.
Ale niestety, nowego systemu nie dało się tutaj włożyć z prostej przyczyny. Nowy system nie obsługuje pokrętła. A Julka pokrętło ma i obsługa dzięki temu jest naprawdę wygodna. Szkoda tylko, że ta kamera cofania wciąż ma beznadziejną jakość i nie wykorzystuje całej szerokości ekranu. Bez sensu. Sprawdźmy więc, czy spasowanie i materiały są z sensem. Gdyby nie ten daszek od zegarów, to byłoby bardzo dobrze, a tak jest średnio. No daszek pod dotykiem okropnie skrzypi i się cały rusza. Na szczęście podczas jazdy nic nie skrzypi oraz druga sprawa, prawie nie ma piano black. To mi się podoba. Same materiały też są bardzo dobre w dotyku, a jedynie dół drzwi jest wykonany z takiego szorstkiego, słabego plastiku. To teraz schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską w najnowszej Julii może pracować jeden z 3 silników. To znaczy w zwykłej Julii może pracować jeden z 2, bo mamy benzynowe turbo 2.0 280 koni oraz turbo diesel 2.2 o mocy 210 lub 160 koni. A także jest super sportowa wersja Quadrifoglio, która ma 520 koni. Ja do testów mam zwykłą Julkę, benzynową o mocy 280 koni i momencie 400 Nm. Jak słyszeliście, silnik naprawdę głośno pracuje, niemal jak jakiś diesel. I co gorsza, słychać nawet w kabinie, zwłaszcza jak jest zimny. Wydech za to, nie dość, że jest prawdziwy, to jeszcze bardzo miło mruczy. Jak na zwykłe auto jest fajnie, czuć tylko, że jest nieco zdławiony, ale jest potencjał. Zresztą, słyszałem kilka wydechów zmodyfikowanych, czyli z odblokowanym potencjałem i tam naprawdę auto już ładnie gadało. Testowana Giulia powinna robić setkę w 5,2 sekundy, niestety nie zmierzyłem jej tym razem. Ostatnio za to mierzyłem i z tym samym silnikiem robiła czas 5,6 sekundy, więc myślę, że teraz mogłoby być podobnie. Czas od 100 do 200 km na godzinę to około 16,5 sekundy. Julka wciąż nie ma procedury startu, a my startujemy z hamulca, co w sumie daje przyjemny efekt. Jest taki strzał z 3000 obrotów i ładne przyspieszenie. Czas bez pompowania z hamulca to około 6,8 sekundy, czyli już nieco wolniej. Trochę szkoda, że skrzynia, mimo iż jest to wciąż klasyczny i świetny ZF, to teraz ma opóźnienie. Nie jest ono wielkie, ale opóźnienie jest, a przed liftem czegoś takiego nie było. No i Giulia może mieć te fantastyczne, ogromne metalowe łopatki. Są one tak duże, że początkowo ma się problem, żeby włączyć kierunkowskaz lub wycieraczki, ale z czasem się tego uczymy. Z tym, że tak jak mówię, nie każda nowa Giulia ma te łopatki. Nie rozumiem też, dlaczego Giulia w zwykłych wersjach wciąż nie ma opcji wyłączenia kontroli trakcji, bo to da się zrobić dopiero w wersji Quadrifoglio. To znaczy oficjalnie, bo nieoficjalnie da się przełożyć pokrętło DNA, czyli to ze zmianą trybów, z wersji Quadrifoglio do zwykłej odmiany i wtedy możemy mieć ten tryb dodatkowy z wyłączeniem trakcji. Z tego co doczytałem, to dla niektórych roczników da się to nawet zrobić bez wymiany pokrętła, ale o tym więcej musicie poczytać na forach Alfy Romeo.
Chciałbym, żeby się dało wyłączyć trakcję, bo Giulia jest tylnonapędowa i dołącza się przód, a to oznacza świetne właściwości jezdne i fajną nadsterowną charakterystykę, gdzie nieco ucieka nam tyłek. Dodatkowo odmiana Veloce oraz ta testowana mają szperę na tyle, czyli mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, a to już powoduje, że auto świetnie jeździ. Mamy idealny rozkład masy 50/50, precyzyjny i pracujący z miłym oporem układ kierowniczy oraz świetnie zestrojone zawieszenie. I to może być zawieszenie adaptacyjne. Chociaż nie ukrywam, auto jest dość twarde, więc jak ktoś liczy na dużo komfortu, no to tutaj go nie znajdzie. Jest sztywno, ale dzięki temu samochód świetnie jeździ. Duża też zasługa niskiej masy, bo Julka waży około 100 kg mniej niż konkurencja i to czuć. Czuć taką lekkość na zakrętach. Szkoda, że tej masy nie czuć podczas tankowania, bo Giulia pali więcej niż konkurencja. W mieście naprawdę ciężko zejść poniżej 10 litrów, raczej trzeba się przygotować na 11-12. Przy 120 znowu jest już około 8, a przy 140 10 litrów. To już sporo, bo konkurencja pali o jakiś litr, a nawet i 1,5 mniej. I konkurencja wcale nie jest dużo droższa. Nowa Giulia startuje od 232 tysięcy złotych za odmianę 2.0 turbo, 280 koni, 4x4 i automat. I co ciekawe, diesel kosztuje dokładnie tyle samo z tym samym wyposażeniem, z tym, że tam jest 2.2, tył napęd, automat oraz 160 koni. Mocniejszy, 210-konny diesel, już z napędem 4x4 i automatem, to wydatek 246 tysięcy złotych, a szalona odmiana Quadrifoglio o mocy 520 koni kosztuje minimum 479 tysięcy złotych. Dla porównania, Audi A4, 45 TFS i Quattro S-Tronic, czyli też 2.0 turbo o mocy 265 koni, startuje od 215 tysięcy złotych. Też dwulitrowe benzynowe turbo BMW 330i X-Drive o mocy 245 koni kosztuje 237 500 zł, a Mercedes C300 Formatic o mocy 280 koni kosztuje 253 tysiące złotych. Oczywiście starałem się porównać podobne osiągi i moce, bo i Audi i BMW można kupić w podstawowych wersjach silnikowych poniżej 200 tysięcy złotych. I jeszcze taka uwaga, jak dodamy do Audi opcje, które ma Giulia w podstawie, to dojdziemy właśnie do tej ceny Giulii. Czyli Giulia jest chyba dobrze wyceniona, zwłaszcza, że to bardzo dobre auto. Szkoda tylko, że tak późno odświeżone oraz szkoda, że zaraz koniec tej generacji, który datowany jest na rok 2025. Nowa Giulia, według kilku przecieków, ma być już tylko elektryczna. Trochę szkoda, bo ta generacja skrada serce, ma w sobie to coś, że chce się nią jeździć i jeździć, ma duszę. Ma też niestety wady, jak ciasne wnętrze, wyższe spalanie, brak możliwości wyłączenia kontroli trakcji, czy lekko przestarzały system multimedialny, ale i tak uważam, że to świetny samochód. Cześć!